Każdy chyba kiedyś o tym marzył, prawda? O takiej możliwości, żeby na własne oczy zobaczyć, jak budowano piramidy. Albo poczuć to drżenie ziemi, kiedy przechodził obok tyranozaur. Taka mała, niemożliwa fantazja. No właśnie, czy to naprawdę jest aż tak niemożliwe? Czy to marzenie o zobaczeniu dinozaurów jest tylko fantazją, czy może jest w tym coś więcej? To jest pytanie, któremu się dzisiaj przyjrzymy. Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest prostym nie. I żeby ją poznać, musimy wyruszyć w podróż przez trzy, naprawdę fascynujące ścieżki. Zaczniemy od czegoś z pogranicza nauki, potem zajrzymy do warsztatu pewnego inżyniera, a na koniec zmierzymy się z fizyką, która naprawdę potrafi namieszać w głowie. Zaczynajmy. Dobrze, to zacznijmy od czegoś naprawdę dziwnego. Od pomysłu, że kluczem do przeszłości wcale nie jest technologia, ale nasza własna świadomość. I od maszyn, które miały być swego rodzaju interfejsem dla umysłu. I tutaj mamy dwie, kompletnie różne koncepcje, ale cel ten sam. Po lewej lustra Kozyriewa. Pomysł pasywny, siadasz w środku, a aluminiowe ściany mają skupiać energię czasu i, pokazywać ci wizję przeszłości. Po prawej projekt Montauk. Tu już mamy podejście aktywne. Radar, specjalny fotel. Całość ma wzmacniać siłę umysłu tak, by sam otworzył portal do innego czasu. I tutaj, musimy postawić sprawę jasno. Chociaż te historie są niesamowicie inspirujące i pobudzają wyobraźnię, to obie istnieją wyłącznie w sferze pseudonauki. Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że kiedykolwiek działały. To bardziej legendy i teorie spiskowe niż udokumentowane eksperymenty. Dobra, zostawmy na chwilę świat psychiki i wejdźmy do warsztatu inżyniera. Zobaczmy, jak wyglądało podejście, które opierało się już nie na umyśle, a na czystej, mierzalnej fizyce. Tutaj już nie ma mowy o wizjach. To był czysto techniczny eksperyment. Rosyjski badacz Wadim Czernobrow nie próbował oglądać przeszłości. On chciał udowodnić, że za pomocą odpowiedniej maszyny da się fizycznie wpłynąć na bieg czasu. Chociażby o odrobinę. No to jak to miało działać? Spójrzmy. Wszystko zaczyna się od metalowego rdzenia, które tworzy taki izolowany bąbel. Wokół niego potężne elektromagnesy generują wirujące pole magnetyczne, a wszystkim steruje komputer, który wysyła impulsy w ściśle określonej sekwencji. Dowodem na działanie miały być dwa super dokładne zegary, jeden w środku, drugi na zewnątrz. I Czernobrow twierdził, że odniósł sukces. Zmierzył spowolnienie czasu o mikrosekundy. Ale, no właśnie, jest ale. Środowisko naukowe ma na to znacznie prostsze wyjaśnienia. Ciepło wydzielane przez magnesy mogło zakłócić delikatną elektronikę zegara. Wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne w tak precyzyjnych pomiarach nawet najdrobniejszy błąd ma znaczenie. Skoro więc maszyny na Ziemi, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca zdają egzamin, to co na to wszystko mówi prawdziwa, teoretyczna fizyka? Czy ona daje nam jakąkolwiek nadzieję? I tu dochodzimy do czegoś absolutnie fundamentalnego. Okazuje się, że kluczem nie jest żadna maszyna na Ziemi, a zrozumienie faktu, że historia jest dosłownie zapisana w świetle, które podróżuje przez kosmos. Każdy foton to list z przeszłości. Każde nasze spojrzenie w niebo to już jest podróż w czasie. Najprostszy przykład. Patrzymy na Słońce i nie widzimy go takim, jakie jest w tej sekundzie. Widzimy je takim, jakie było 8 minut temu, bo tyle czasu potrzebowało światło, żeby do nas dotrzeć. To nasza pierwsza mała podróż w czasie. A teraz zróbmy gigantyczny skok. Kiedy w bezchmurną noc patrzymy na małą mgiełkę, czyli galaktykę Andromedy, widzimy światło, które wyruszyło w podróż 2,5 miliona lat temu. Kiedy opuszczało swoją galaktykę, na Ziemi dopiero pojawiali się nasi praprzodkowie z rodzaju Homo. No dobrze, a co z dinozaurami? Cóż, światło, które odbiło się od Triceratopsa 65 milionów lat temu, jest teraz 65 milionów lat świetlnych od nas. I żeby je zobaczyć, musimy pokonać dwie, zdawałoby się, niemożliwe bariery – prędkość i widoczność. Żeby dogonić to światło, musielibyśmy, złamać zasady, podróżować szybciej od niego. Teoretycznie są na to sposoby. Napęd warp, który zagina czasoprzestrzeń, albo tunele czasoprzestrzenne, czyli kosmiczne skróty. Problem? Oba te pomysły wymagają czegoś, co nazywamy materią egzotyczną, substancji, której nigdy nie zaobserwowaliśmy i nie wiemy, czy w ogóle istnieje. A nawet jeśli tam dotrzemy, to jak cokolwiek zobaczyć z tak gigantycznej odległości? Potrzebny byłby teleskop o niewyobrażalnej mocy. Nie da się takiego zbudować, ale fizyka ma na to pomysł.
Zgodnie z teorią Einsteina można by użyć całej gwiazdy jako gigantycznej kosmicznej lupy. To zjawisko nazywa się soczewkowaniem grawitacyjnym. Okej, podsumujmy to wszystko. Przeszliśmy naprawdę długą drogę, od tajemniczych maszyn po granice znanej nam fizyki. Zobaczmy, jak te 3 misje wyglądają obok siebie. Mieliśmy więc 3 zupełnie różne wyprawy w poszukiwaniu tego samego. Zaczęliśmy od podejścia psychicznego, gdzie kluczem jest umysł. Potem przeszliśmy do podejścia inżynieryjnego, próbującego siłowo wpłynąć na czas, a skończyliśmy na astrofizyce, pomyśle, by ścigać echa przeszłości zapisane w świetle gwiazd. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej i chyba najważniejszej myśli. Załóżmy, że to się udało, że mamy tę technologię. Gdyby można było wybrać jeden i jedyny moment z historii, żeby go zobaczyć, co jako ludzkość powinniśmy obejrzeć jako pierwsze? I czy bylibyśmy gotowi na prawdę, którą moglibyśmy wtedy odkryć?